Cześć, ja jestem Kamil i witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Czy mieliście kiedykolwiek okazję spotkać się z taką butlą? Na pewno. Jest to butla z gazem LPG. Gaz LPG jest wykorzystywany w wielu dziedzinach naszego życia. Do samochodów, do wózków widłowych, do gotowania w kuchni oraz do ogrzewania. Tak, wszystkie te butle, które stoją koło naszych domów, nie mają gazu ziemnego, tylko mają właśnie gaz LPG. Czy zastanawialiście się kiedykolwiek, co to jest gaz LPG? Dlaczego właśnie nosi nazwę LPG? Skąd pochodzi? Jak się go produkuje? I dlaczego jego cena raz rośnie, raz pada, a my jesteśmy od niej tak bardzo uzależnieni? A może zastanawialiście się kiedykolwiek, czy dałoby się samemu wyprodukować gaz na własne potrzeby? Jeżeli jesteście ciekawi, zapraszam do oglądania. Moi drodzy, LPG z angielskiego Liquid Petrol Gas. Gaz tak głupi, że nawet nikt nie potrafił do tej pory wymyśleć jego nazwy. Tylko Liquid Petrol Gas, czyli skroplony gaz benzynowy. No właśnie, dlaczego ten gaz się nie nazywa po prostu gazem benzynowym? Chociażby. Gaz ten powstaje, kiedy rafinerie robią wielki odwiert w poszukiwaniu ropy naftowej. Tam, gdzie jest ropa naftowa, jest i gaz. Naturalnym procesem chemicznym jest wydobywanie się gazu z ropy naftowej. W momencie, kiedy zagłębiają się, dostaną do ropy, jeżeli gazu jest dużo i to jest powiedzmy nad morzem jakimś tam, przypływa sobie statek, gaz odbiera, ropę odbiera, wszystko ładnie, pięknie. Jeżeli gazu jest niewiele, to widzicie, czy tak, w każdej rafinerii są kominy i on się po prostu spala. Ten gaz jest produktem kompletnie ubocznym. Dodatkowo ten gaz w momencie, kiedy ropa naftowa jest do rafinerii dostarczana, ropa naftowa nie jest dokładnie ta, którą lejemy do naszego samochodu. Ona jest w formie mazi, z niej wydobywany jest asfalt, parafina i wiele innych tam bzdetów, których teraz nie będę Wam omawiał, ale między innymi jest właśnie olej napędowy, nasz popularny diesel, benzyna. No i efektem ubocznym jest też bardzo duża ilość gazu. Kiedyś nie wiadomo było, co robić z tym gazem, więc oni po prostu w najprostszy sposób go spalali. Były jedne wielkie kominy i on płonął w cholerę. Ale z biegiem czasu doszli, że tego gazu jest tak dużo, że można go w przemysł puszczać. No ale jak tak wielką ilość gazu? Więc zaczęli po prostu robić instalacje schładzające, skraplające ten gaz. No i gaz skroplony, jeżeli zostanie sprężony w butlę ciśnieniowo, on po rozprężeniu dalej się pali, ma swoje właściwości. Świat oszalał, zaczął napędzać samochody, maszyny, cały przemysł poszedł na gazie, między innymi gaz w naszych domach. Mamy baniaki postawione po 2700 czy tam 5000 litrów. Dzwonimy, przyjeżdża gaz po 3,50, 3,60. Słuchajcie, w cenę gazu jest wliczony oczywiście transport, skroplenie, akcyzy, podatki, głupie coś tam, i wychodzi, że za litr gazu skroplonego płacimy 3 coś z kawałkiem. Dzisiaj stan na 2022. W tej cenie, jak powiedziałem, jeżeli ktoś ogrzewa sobie dom, musi zapłacić za całą tam butlę 2700, ileś tam tysięcy złotych. No ale dobrze, jeżeli ten gaz jest efektem ubocznym, został tak mocno wbity w naszą świadomość, żeby nikt się nawet nie chciał domyślać, że można go sobie produkować kompletnie samemu. Kompletnie, słuchajcie, samemu. Ja wiem, że zaraz w komentarzach będzie bardzo dużo opinii, o jak to łamiesz system i tak dalej. Nie łamię, słuchajcie, w Afryce już dawno tak robią, bo oni tam nie mają rafinerii, a też skądś mają gaz. Słuchajcie,
Produkcja gazu własnego z 1 litra oleju napędowego benzyny wychodzi około 100 litrów, które musielibyście kupić. Za 100 litrów gazu musielibyście zapłacić na chwilę obecną 370-380 zł, a 1 litr benzyny macie za 7 zł. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić własną, domową, bezpieczną instalację gazu LPG. Jeżeli już wiecie, czym jest, skąd pochodzi gaz znajdujący się w naszej butli, możemy spróbować sami stworzyć swoją mini rafinerię i sami na własne potrzeby produkować gaz. Gaz w formie płynu, czyli skroplony, został wtłoczony do tej butli i znajduje się on tam pod ciśnieniem około 3 do 6 atmosfer. W momencie, kiedy odkręcimy zawór z gazem, podczas ulatniania się do powietrza, gaz się rozpręża i staje się wraz z powietrzem substancją palną. Tak więc ciśnienie znajdujące się wewnątrz butli między 4 a 6 atmosfer wygląda tak. By osiągnąć tego typu ciśnienie, potrzebowałbym użyć do tego celu kompresora. Kompresor jest głośny, hałaśliwy. Są również kompresory poręczne, podręczne, które nie emitują tak dużo hałasu, ale jednak są na tyle głośne, że taka mini produkcja w naszym, powiedzmy, garażu mogłaby być uciążliwa. Dlatego, by osiągnąć takie same ciśnienie, jakie znajduje się wewnątrz tej butli gazowej, zaopatrzyłem się w mały, poręczny kompresorek. Nie będę reklamował firmy, ale jest to kompresorek do malowania aerografem. On osiąga ciśnienie 4-5 bar, zależy od ustawień, sam się wyłącza, a jego hałas jest tak znikomy, że być może kamera tego nie odda, ale faktycznie suszarka do włosów przy tym urządzeniu jest totalnym, jeszcze raz powiem, totalnym, hałaśliwym bublem. Dobór kompresora uzależniam nie od właściwości i parametrów, jakie osiąga, ale tylko i wyłącznie od hałasu, dlatego że kto by chciał, żeby w garażu podczas odkręcenia kurka, zaworu z gazem rozbrzmiewał niesamowity hałas z kompresora czy z jakiegoś innego urządzenia. Hałas jest najważniejszy. Zobaczcie moją małą suszarkę do włosów, jakiejś tam chińskiej firmy, i ona ma 2 stopnie grzania. Pierwszy, jak widzicie, jest to cichutki, a drugi mocniejszy. No i tak sobie właśnie hałasuje suszarka do włosów. A zobaczcie, jak hałasuje kompresor. Nie wiem, czy w ogóle coś słychać w porównaniu. Już suszarka jest głośniejsza. Tak, on jest bardzo cichutki i to jest głównym moim wyznacznikiem, jaki potrzebuję do mojego urządzenia do produkcji gazu. Cichość. Kolejnym urządzeniem, jakie będzie mi potrzebne do budowy mojej małej rafinerii, będzie zestaw filtrów, a mianowicie obudowy do filtrów wody. Znacie mnie z zamiłowania do wody, tak więc nie obeszło się bez tego typu urządzenia, ale tu uwaga, bardzo ważne, jest kilka rodzajów tego typu obudówek do filtrów. Ten zestaw, jak widzicie, jest ciągły. Jest to jedna wielka zbita konstrukcja, dlatego że zestawy, jakie możecie zakupić w internecie, często mają tu śruby łączeniowe, przez co można sobie je odkręcać. Te śruby nie nadadzą się do tego właśnie systemu gazowego. Zakupiłem sobie kawałek węża w sklepie, można go nabyć na metry. Wąż jest zbrojony i ma średnicę 30 mm wewnątrz. Czym grubszy, w pewnym sensie być może lepszy, ale u mnie to jest 30 mm wewnątrz i około 2 mm na zewnątrz. Ważne, żeby był zbrojony. Ten wąż w tym momencie wezmę sobie opalarkę, bądź może to być suszarka do włosów i podgrzeję, żeby był bardziej elastyczny, dlatego że tak gruby
Wąż, kiedy jest zimny, no niestety jest ciężki do obróbki. A jak widzieliście, włożenie węża na kij od szczotki jest bardzo dobrym pomysłem, dlatego że naprawdę zimny jest, bardzo sztywny ten wąż. I co, rozgrzałem go i chciałem go właśnie sobie podprostować. Nie zależy mi na tym, żeby ten wąż był super jakiś tam prosty, ale no forma, w jakiej go kupiłem, jest naprawdę bardzo zakręcona, więc następną rzeczą, jaką robię, docinam wąż na kawałki 26 cm, czyli dokładnie tyle, ile ma wkład od moich filtrów. Jak widzieliście, moje wężyki zamontowałem do filtrów, no i na koniec je troszeczkę skróciłem, żeby ostatni był 5 cm wyżej od dna, a pierwszy najlepiej, żeby był na samym dnie. Pamiętajmy, że filtr ma wejście i wyjście. Tu jest, zobaczcie, wejście, a tu jest wyjście. Jednak wejście, kiedy te pojemniki pracują z filtrami do wody, wtedy na wyjściu oblewa się woda z tej strony, a woda filtrowana idzie do środka. Jeżeli chodzi o nasz system, musimy zrobić odwrotnie. Wszystko podłączamy w kierunku wyjściowym do środka. W kolejnym etapie biorę sobie swój kompresorek. I kompresorek ma na wyjściu gwint 1/4. Na 1/4 zakupiłem sobie końcówkę z przejściem na wężyk. Tak więc patrzę, czy pasuje. No i tutaj nie stosuję w żaden sposób teflonu. Nie ufam teflonowi. Nie wiem, może... No nie ufam teflonowi, słuchajcie, teflon... Niby w gazie teflon się dobrze spisuje, ale... Co to jest teflon? Nie ufam teflonowi. Biorę sobie pastę, pakuły. Oczywiście wcześniej postrzępiłem sobie gwint, dlatego że nie był poszczępiony. Nakładam pakułkę. Zaciągam, żeby gwint się już, pakuła na gwincie się już nie ruszała. Super. No i nakręcam sobie mój gwincik i do tego celu klucz 17. Kiedy już mój gwint z redukcją na węża przykręciłem, kupiłem sobie wężyka również zbrojonego 14 mm. Biorę oczywiście opaskę i nasuwam na staram się zrobić to do końca.
Również mam bardzo sztywny ten mój wężyk, więc chwilę go podgrzeję. Teraz elegancko do samego końca. I tak samo skręcam wężyk na kompresorze moją opaską. No i teraz biorę sobie ponownie moje zbiorniczki od filtrów. No i teraz, żebym mógł podłączyć wężyk od kompresorka, ponownie potrzebuję złączki do węża tej samej i tak jak ona tutaj ma 3/8, a gwint w obudowie filtra jest 3/4. Nie ma redukcji, no chyba że ktoś wie, ja nie mogę znaleźć redukcji nigdy z 3/8 na 3/4 bezpośrednio, dlatego kupiłem sobie redukcję z 3/8 na 1/2, a następnie z 1/2 na 3/4 drugą redukcją. Mam ją tutaj. Taką oto redukcją połączę się tym razem z 1/2 na 3/4. I również pasta, pakuły i łączę to na stałe. Pamiętajcie, ja to robię, tak jak Wam mówiłem, od strony wyjściowej. Nie od wejściowej, tylko od wyjściowej. No i tak sobie wygląda gwint od strony wejściowej, jak widzicie, od tyłu, a z tej strony montuję teraz w następującej kolejności, mianowicie redukcję nypelek na 1/2. Z 1/2 zamontuję sobie zawór do gazu na 1/2, w którym to będę mógł kontrolować sobie siłę, strumień wypływu. No i na koniec znowu redukcję na 3/8 z 1/2. Tak. I tutaj znowu przejście na wężyk. Tak więc zabieram się za pastę i pakuły. No i w ten oto sposób mam przygotowane oba krańce mojego systemu gazowego. Tak więc na wejściu przyczepiam z metr wężyka do kompresora, a na wyjściu z metr wężyka do urządzenia, które będzie zasilane gazem.
No i tak wygląda moje gotowe urządzenie do produkcji gazu. Tak więc kompresorek, filtry, podłączenie, zawór. No i na końcu mam rurkę, którą mogę podłączyć czy to do piecyka, czy nawet do pieca kondensacyjnego w naszym domu. Teraz do ostatniego pojemnika przy samym zaworku, który sobie w tym momencie wyjmę. Ten z najkrótszą rurką wlewam czystą, najczystszą wodę do pojemności mniej więcej 1/2, troszeczkę nawet więcej. No, damy tak troszeczkę więcej niż połowa. Nie zapomnijmy, że jeszcze ten dystans jest tutaj pusty. Tak więc przykręcam sobie wodę. Do drugiego pojemnika wlewam sobie nic innego jak benzynę. Czystą, najczystszą, 95 bądź 8-oktanową benzynkę. Benzyny wlewam tutaj połowę zbiorniczka. I przykręcam do moich filtrów. W pierwszym zbiorniku również wlewam benzynkę i tym razem wlewam je podobnie, nawet troszeczkę więcej. Nawet tak więcej niż 3/4 tego pojemnika. I również zakładam. Dokręcam swoje pojemniki, zakręcam zawór i uruchamiam kompresorek, żeby nabił odpowiednie ciśnienie w moich filtrach. Dobrze, mój kompresorek wyłączył się dokładnie na 4 barach. Fajnie, przestał pracować, gaz się nie produkuje. W momencie, kiedy odkręcę ten zaworek, zacznie produkować się gaz, a kompresorek, kiedy spadnie do 2 atmosfer, znowu ponownie się włączy. Jak widzieliście, z kompresorka idzie do pierwszego pojemnika z benzyną, który jest wypełniony w całości. Tutaj zachodzi natlenianie, napowietrzanie go. Gaz już jest przetłoczony do drugiego zbiornika, dlatego w drugim zbiorniku już mam więcej przestrzeni na gaz, opar gazowy z pierwszego pojemnika. Ten przechodzi przez wodę, tutaj dodatkowo mamy jeszcze H2O. No i w ten oto sposób, jak odkręcimy zawór, nie wiem, czy będzie słychać, powinniśmy mieć gaz. Pamiętajmy, że ta rurka ma 14 mm, więc nie będzie płomienia jak z butli gazowej, jak z kuchenki, ale spokojnie gaz sobie płynie. Możemy troszeczkę zwiększyć płomień. Tu na tej końcówce, ta końcówka jest gumowa, więc ona zaraz będzie mi się topiła. Ja muszę znaleźć coś metalowego, żeby po prostu tak sama końcówka nie chciała się topić. Ja chwilowo to zakręcę. Tą końcówkę możemy sobie wpiąć, czy to do piecyka gazowego, czy to pieca kondensacyjnego w naszym domu, czy jakiegokolwiek innego źródła, nawet kuchenki gazowej. Do węża założyłem zwykłą, najzwyklejszą nasadkę. To jest chyba 10, tak, 10,
Akurat weszła mi w 14 w rurkę. No i teraz ona powinna fajnie zredukować, bo mówię, żar przetapia mi końcówkę mojej rurki. Tak więc odkręcę sobie troszeczkę gazu. No i przypalmy to. Ok. Zobaczcie. Własny gaz, własnej produkcji. Możemy nawet troszeczkę zwiększyć jego. O, przesadziłem. No właśnie, za duża średnica jest rurki. Nie ma żadnej tutaj dyszy i nadmiar powietrza po prostu gasi. W naturalny sposób zdmuchuje płomień. To samo. Dobra, mam ostatnią zapałkę. Dobra. Niech będzie tak. Może troszeczkę. O, zwiększymy troszeczkę ten płomień. Widzicie? Gaz. Domowej produkcji, domowa rafinacja gazu. Kochani, jeżeli podobał Wam się ten odcinek, dajcie łapkę w górę, napiszcie w komentarzu, co byście chcieli jeszcze zobaczyć. No i zapraszam Was do produkcji własnego źródła energii, tak bardzo ważnego w dzisiejszych czasach. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia. Cześć!